Cześć! W tym filmie odpowiem na pytanie, czy warto kupić aparat natychmiastowy? Jakie są plusy i minusy tej techniki? Zapraszam do oglądania. Będę kichać. A może nie będę kichać? Zacznę od cytatu, który inspiruje mnie do spełniania marzeń. Władysław Bartoszewski powiedział kiedyś: są w życiu rzeczy, które warto i są takie, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto, się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca, warto. Rzeczą, która powstrzymuje wiele osób przed zakupem aparatu natychmiastowego, jest cena jednego zdjęcia. Waha się ona od 3 do 10 zł, w zależności od marki, na jaką się decydujemy. Jestem przekonana, że gdyby jedno zdjęcie kosztowało złotówkę, czyli mniej więcej tyle, ile kosztuje nas wywołanie zdjęcia w labie, to wiele osób chętnie decydowałoby się na wybór techniki natychmiastowej. Nie musielibyśmy wtedy tracić czasu na wybór zdjęć, na ich wysłanie do labu, czekanie na wywołanie i odbiór. Fotografia natychmiastowa to przecież zdjęcie, które po zrobieniu natychmiast wyjeżdża z aparatu i wywołuje się na naszych oczach w kilka chwil. Zatem, jeśli chodzi o to, żeby mieć zdjęcie w formie fizycznej, to na pewno są na to tańsze sposoby. A skoro kwestię opłacalności mamy już za sobą, przejdźmy do tego, czy warto. Fotografia natychmiastowa to bardziej lifestyle. To takie retro w nowoczesnym wydaniu. Ma swój unikalny i niepowtarzalny klimat. W przypadku analogowych aparatów natychmiastowych zdjęcie powstaje bezpośrednio na materiale światłoczułym. Nie ma tutaj żadnego programu, który nam dociąga kolory bądź światła. Nic nam nie ingeruje w zdjęcie, jest tam analogowa prawda. Do tego aparaty natychmiastowe bardzo często wyposażone są w lampę błyskową umieszczoną nad obiektywem, czyli ta lampa świeci wprost fotografowanego obiektu i też nam daje takie wyjątkowe światło, które niekoniecznie jest lubiane przez profesjonalnych fotografów, ale na pewno jest klimatem tej fotografii i dodaje jej to coś. Jedną z cenniejszych dla mnie rzeczy jest unikatowość tych zdjęć. Analogowe zdjęcia natychmiastowe powstają tylko w jednym egzemplarzu. Niesamowicie trudne i niemal niemożliwe jest zrobienie 2 takich samych zdjęć. Także ta cecha tej niepowtarzalności, tego posiadania jednego egzemplarza czegoś jest naprawdę bardzo wyjątkowa. Kolejną rzeczą jest moment, kiedy zdjęcie się wywołuje. Ta chwila jest niemal magiczna. Kiedy możesz patrzeć na zdjęcie, w przypadku Instaxa, kiedy zdjęcie wyjeżdża z aparatu, jest całe białe i dopiero po chwili, po kilkudziesięciu sekundach pojawiają się tam szczegóły. Po minucie już widać, co będzie, po 2 już jest to bardzo dobrze widoczne. Także ten moment, kiedy to zdjęcie się zaczyna wywoływać, do dzisiaj dla mnie jest to efekt wow i wiem, że nie tylko ja tak mam, bo kiedy na przykład robię komuś zdjęcie i je wręczam, to jest taka chwila, że ktoś się zatrzymuje i z niedowierzaniem patrzy, co tam będzie. A jak już się zaczyna wywoływać, to widzę nieraz zachwyt i radość w oczach tej osoby, która patrzy na wywołujące się zdjęcie. Jest to chwila absolutnie magiczna i nie potrafię jej porównać z niczym innym. Efekt niespodzianki jest tym, za co kocham tę technikę. Jest to analogowa fotografia ze wszystkimi jej wadami i zaletami, więc pokrycie kadru jest inne, czyli niekoniecznie to, co widzieliśmy w wizjerze, będzie dokładnie odwzorowane na zdjęciu. Czasem jest tam więcej, niż nam się wydawało. A także fotografia analogowa, materiał światłoczuły inaczej oddaje światło, niż rejestruje to nasze oko. Wielokrotnie mogłam się zaskoczyć i to bardzo pozytywnie tym, w jaki sposób materiał światłoczuły pokazuje mi świat na zdjęciach. Jednak nie każdemu fotografia natychmiastowa przypadnie do gustu. Ta technika nie jest łatwa, wymaga wprawy i ćwiczeń. Jeżeli mieliście wcześniej do czynienia z fotografią analogową, na pewno będzie Wam łatwiej. Jeżeli wiecie, co to jest paralaksa, pokrycie kadru i dlaczego cienie w słoneczny dzień wychodzą zaniebieszczone, myślę, że będziecie mieli łatwiej z fotografią analogową, natychmiastową. Początkujący mogą się wkurzać, że zdjęcia nie wychodzą tak, jak sobie to wyobrażali. Więc albo poświęcą tej technice trochę więcej czasu, nauczą się jej,
Albo, jeżeli lubią te zdjęcia klimatyczne w białych ramkach, powinni zainwestować w smartfonową drukarkę bądź aparat hybrydowy, który ma wyświetlacz, kartę pamięci i naświetla nam cyfrowo zrobione zdjęcie. I ten efekt zdjęcia jest bardziej przewidywalny. Ci, którzy zdecydują się na analogowy aparat natychmiastowy, muszą pamiętać, że nie jest to mały sprzęt. Taki aparat swoje waży i ma swoje gabaryty. Dodatkowo warto nosić ze sobą ekstra paczkę wkładów, szczególnie jeśli mamy 2 ostatnie zdjęcia w aparacie. Ja osobiście, nauczona doświadczeniem, zawsze mam ze sobą także dodatkowe, świeżo naładowane baterie, ponieważ one kończą się zawsze w najmniej spodziewanym momencie. A propos wkładów. Te instaxowe zawierają 10 zdjęć, zatem nie pstrykamy gdzie popadnie, tylko zastanawiamy się nad każdym kadrem. Dla jednych będzie to wada i ograniczenie, dla innych, jak ja, jest to zaleta. To jest możliwość zatrzymania się, skupienia i myślenia o zdjęciu. I osobiście wolę przywieźć z podróży, z wycieczki 20 zdjęć gotowych, natychmiastowych, niż 2000 na karcie pamięci, których często potem nie mam ochoty przerabiać, oglądać i właściwie leżą tam zapomniane na zawsze. Fotografię natychmiastową się albo kocha, albo nienawidzi. Znam osoby, które kupiły aparat, zrobiły 2 paczki wkładów, po czym sprzedały ten aparat. I znam osoby jak ja, które kupiły aparat, zrobiły 2 paczki wkładów, po czym kupiły kolejne 10 paczek wkładów i jeszcze 1 aparat. Zatem, jeśli lubisz wyzwania, chciałbyś spróbować techniki analogowej, nie masz problemu z noszeniem dużego aparatu, a także cenisz rzeczy unikatowe i niepowtarzalne, to moim zdaniem warto. Być może fotografia natychmiastowa stanie się także Twoim lifestylem. Tyle ode mnie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz w komentarzach. Subskrybuj mój kanał, jeśli interesujesz się fotografią natychmiastową i udostępnij ten film, jeżeli uważasz, że ktoś jeszcze powinien go zobaczyć. Ja jestem Instaxiara i zapraszam Cię na kolejne moje filmy. Cześć! A tak w ogóle, zamiast słuchać jakichś ludzi w internecie, może warto kupić bądź wypożyczyć aparat natychmiastowy i przekonać się samemu, czy nas to kręci i wtedy ocenić, czy dla nas warto. Co? Szef bez butów chodzi, tak? Tyle się nagadałam o dodatkowych wkładach i bateriach, a okazuje się, że żaden z aparatów w pracowni nie ma wkładu. Na szczęście mam tutaj hybrydowego Instaxa, w którym zostało ostatnie zdjęcie i mogę zrobić selfie na koniec odcinka. Wybrałam sobie tutaj odpowiednie tryby obiektywu i tryby filmu, także będzie pamiątka. Możemy drukować.